Czwartek, 12 czerwca 2025, godzina około 7:30 rano. Witam Was dzisiaj z Kamiennej Góry. Dzisiaj górski wojaż, że tak powiem. Tutaj droga S3 jest zbudowana już tak naprawdę do samej czeskiej granicy, więc postanowiłem z tego skorzystać i dzisiaj sobie jadę trasę Shootermaster Dolny Śląsk, edycja z roku 2023. Zobaczymy, jak rower i ja damy sobie radę na etapach górskich. Tak widać, tutaj świetna ścieżka rowerowa jak na razie, ale liczę na jakieś sztosowe szuterki. Także jedziemy. Życzę miłego dnia i dzięki za oglądanie. Chyba nie znam. Po około 10 km wjeżdżam do lasu, czyli pierwszy odcinek offroadowy. No jeśli to tak ma wyglądać na całej trasie, to po prostu. I tutaj taki ładny widoczek na 13 km. No jak na razie noga podaje, ale największy problem z wydolnością. Nie wiem czemu. Strasznie ciężko oddycham. Ale nic, powolutku pojadę dalej. Chwilą, jak widzieliście, miałem jakiś ładny pałacyk czy coś, a tak swoją drogą podjazdy, wiadomo, ciężko, ale podjazdy podjazdami, ale zjazdy przy 17 stopniach nachylenia, czy tam prawie 20, no to zbroja wiadomo co. Ja nie jestem przyzwyczajony do takich zjazdów, jeszcze tym bardziej po szutrze. To jechałem cały czas praktycznie na zaciągniętym hamulcu, a tutaj jak widać taki pierwszy trochę bardziej rozjeżdżony odcinek, czyli też dość strony. 20 km za mną, zostało niecałe 57 i pierwszy raz w sumie w lesie dostałem opiernicz za to, że jadę tam, gdzie są jakieś prace leśne. Pan mówi, co, nie widział pan, że jest wycinka? No widziałem, no ale co mam zrobić? Zawrócić? Ja tu nie znam tych dróg. Zresztą no też tak chyba aż bardzo nie przeszkadzałem. No 5 sekund przejechałem za nim i tyle. No ale rozumiem, pan ma rację, jest znak. Teoretycznie nie powinien tędy jechać. Po tych 20 km to jestem zmęczony, gorzej jak nie wiem. Także tutaj sobie trochę odpocznę. Teraz podjeżdżam drugi, największy podjazd na trasie. A później z górki, tylko nie wiem, czy znowu nie będę na pełnym hamulcu jechał.
Może i na trasie nie ma za dużo punktów widokowych jak ten przed chwilą, no ale jak już są, no to naprawdę dzisiaj pogoda super dopisała i te widoki są przepiękne po prostu. Dla czegoś takiego zawsze przyjeżdżam w góry, czy to na wycieczki piesze, czy żeby tu się trochę tym rowerem poturlać. Po kilku kilometrach asfaltu wracam do lasu na fajne szuterki, oczywiście pod górkę. Około 39 km trafi się taki pierwszy gorszy odcinek. Tutaj troszkę lepiej już jest, ale były jakieś takie kamienie trochę rozjeżdżone pojazdami leśnymi i było tak średniawo, ale w porównaniu z niektórymi ścieżkami koło wschowych tak było dobrze. W sumie mam już więcej niż połowę trasy za sobą i tutaj się trafiła taka ławeczka w Kochanowie przy kościele, także tutaj zrobię sobie pierwszą przerwę. No jak na razie większość trasy wymaga sztos, chyba najlepsza trasa jaką w ogóle kiedykolwiek na rowerze jechałem. Zobaczymy jak druga połowa, no tam czeka mnie w Górach Wałbrzyskich mega ostry podjazd i dosyć długi, ale najwyżej się wturlam, tam nie będę podjeżdżał, no zobaczymy. Dzisiaj się nie ścigam, tak tylko sobie jadę turystycznie. To pierwszy dzisiaj wypych. Komu tu pokazuje niby 4%, ale wierzyć mi się w to nie chce. No a poza tym nawierzchnia też raczej nie zachęca. Ten fragment koło szczytu Nieroda, no niestety i w jedną i w drugą stronę dosyć kiepski. Tu próbowałem kawałek zjeżdżać, ale chyba sprowadzę tam
do tej trawki tutaj, żeby się nie zabić po drodze. Jak się już wyjedzie z tego lasu zjazdem, który no jest kiepskiej jakości, no to widoczki naprawdę piękne. Tam w oddali już chyba Boguszowice Gorce i na te wzniesienia tutaj gdzieś będę wjeżdżał. Najgorszy podjazd teraz na dzisiejszej trasie. Tego tu jeszcze nie było. Nie dość, że pod górkę, to i wróg. Tutaj komuś 7% pokazuje, czyli to jest początek tego najgorszego, najdłuższego podjazdu dzisiaj. Na rynku w Boguszowicach była żabka, więc tam sobie zrobiłem krótką przerwę. Zjadłem hot doga, no a teraz druga połowa tego ciężkiego podjazdu. Przez chwilę był nawet jakiś lekki zjazd, tam jakieś pole z fajnymi roślinkami, a tutaj w okolice Chełmca się wspinam. Droga dosyć mocno kamienista i stroma, także dosyć ciężkie warunki, no ale jak nie podjazdem, to wypycham dam radę. Jeszcze tam ze 23 km gdzieś zostały. Najgorszy ten podjazd, jeszcze jakieś ze 2 km i później jeden z tego co widzę taki mocna sztajfa będzie, ale nie aż taki długi. I doczłapałem się do przełęczy Rosochatka. Tam niecały kilometr został mi do najwyższego punktu na trasie, a później trochę zjazdu i później kolejny zjazd, podjazd. I chyba jestem już na najwyższym punkcie dzisiaj na trasie. Mały Chełmiec, 776 metrów nad poziomem morza. No ten ostatni kilometr strasznie mnie zaorał, że tak powiem. Już miałem czasami ochotę po prostu to podejść. No ale robiłem sobie przerwy. No jakoś to się udało podjechać bez pchania. W sumie nawierzchnia nie jest jakaś super dobra, ale też nie jest tragiczna. Teraz trochę w dół, więc w końcu troszeczkę odpoczynku. Po kilku kilometrach zjazdu wracam na wypłaszczenie. Naprawdę fajny zjazd, tylko do kamerowania ciężko, bo dosyć kamienisty. A za chwilę jeszcze jeden podjazd. Dosyć stromy, ale nie już taki długi jak na Mały Chełmiec. A później zostały mi jeszcze takie już dużo mniejsze 3 podjazdy i końcówka. No do samego końca zostało mi
20 km. Za mną kolejny kamienisty zjazd. Było dosyć hardkorowo, więc nawet nie próbowałem wyciągać telefonu, żeby to nagrać. A tu jeszcze taka ładna górka. No i teraz trochę po asfalcie i takiego łatwiejszego terenu, mniej pagórkowatego, bardziej po płaskim. No i tam coś koło 15 km pewnie będzie do samochodu. A teraz pod górkę taki mały wyścig żółwi. Widzieliście kolejny piękny widok na górę, zjazd znowu kamienisty, a teraz trochę asfaltu i tam później jak będę z powrotem z góry odbijał, to będzie znowu jakiś mocniejszy podjazd, ale to jest końcóweczka tak naprawdę. Także zjechałem sobie z drogi wojewódzkiej tutaj na jakąś boczną i teraz będę dojeżdżał do ostatniego odcinka offroadowego, a później już kamienna góra. I drugi wypych. Tu komód nie pokazuje 8%, ale wydaje mi się, że jest jednak sporo więcej. No już 10. Ale za to widoczki cudne. I kolejny przygodowy zjazd na hamulcu, a przy okazji jeszcze takie ładne widoczki. No już zostało 5 km, także na spokojnie nie ma być już większych podjazdów. Tutaj gdzieś jeszcze jakieś wycinki słychać, mam nadzieję, że nie będę koło tego musiał przejeżdżać. Chciałem już nagrywać i mówić, że nic ciekawego nie będzie po drodze, bo tam zostaje niecałe 3 km, to taki ładny punkt widokowy się trafił. Teraz już na serio raczej nic ciekawego nie będzie, także tutaj wrzucę jeszcze trochę przebitek z Kamiennej Góry, jak startowałem, które nagrałem, i jeszcze zrobię podsumowanie w samochodzie.
Także udało mi się dotrzeć do samochodu i zakończyć trasę. No, Shooter Master, tutaj ta edycja 2023, trasa krótka, naprawdę super przygoda. Pierwsza część to absolutne premiumy, mega super shootry, czasami też ładne widoczki. Później ten rezerwat hełmy bodajże, masyw hełmy, czy jakoś tak. No już trochę gorsze te shooterki, ale też naprawdę bardzo fajnie. Trasa wymagająca, ale też jakoś siebie nie dawałem z siebie wszystkiego, nogi nie odmawiałem posłuszeństwa, nie jestem jakoś mega zmęczony. Także po tych 77 około kilometrach jestem bardzo zadowolony z tego przejazdu. Pogoda też dopisała, cały czas słońce. No rano było trochę chłodno, tam 7 stopni, teraz jest około 20, więc i tak super. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.